Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj film z cyklu Skradamy się do obiektu. Ten obiekt gdzieś tam już widzicie. Jest to jednostka wojskowa. Musimy szybko przemknąć. Mam nadzieję, że to miejsce jest otwarte i będzie można wejść do środka. Jak na razie widzę, że tak. Jakaś główna droga w tamtym kierunku, a my idziemy tu. Słuchajcie, mam wrażenie, że nikogo tu nie ma. Więc chyba rozpoczniemy eksplorację tego miejsca, dosyć zdewastowanego. Ola już weszła do pierwszego miejsca. No tak patrzę, co to było takie małe. Chyba to był boiler, może to była odmiana ziemki, tylko że gdzie kran? Mogła być, ale wiesz, to wszystko jest już tak skradzione. Szafę czy coś? Raczej łazienka. Raczej łazienka, wiesz? Będziemy się trzymać razem. Zerknijmy tutaj. Tutaj mamy jakiś... no. Jakieś miasto. Chyba Manhattan, nie? No. Zobacz. I tu jest World Trade Center. Tutaj widzisz? Niestety. Może to była jakaś sala zabaw, powiedzmy. Tak to przynajmniej wygląda. No. Jakieś takie tapetami wyłożone. Pan się posunie. Okej. Zobaczcie tutaj, jakie drewniane wejście. No, wygląda to naprawdę fajnie. Tu kolejny pokój. Też bardzo podobny. Na dole jakieś takie płytki z gumolitu. O! Tu najprawdopodobniej była kantyna. Jeszcze tutaj zerknę. Jakieś tapety. Stare zabudowania.
Zobaczcie tutaj, jakie dziwne to jest. Fajnie to wygląda. I tutaj mógł być bar po prostu, czyli tak zwana kantyna. Tak to wygląda. Mamy stare reklamy piwa, tyskie browary i browary dolnośląskie Piast. Ale takie naprawdę stare to są stare reklamy. Takie herby właściwie tych marek piwa. Więc tutaj musiała być kantyna. Tak staram się, żeby z drogi nas nie było widać. Zobaczcie tutaj. Też wszędzie te kamyczki takie. Dobra, idziemy dalej do tamtej części. Tutaj mamy wyjście. Poszczególne pokoje. Sale właściwie. Tu znowu tak wygląda to, jakby to była łazienka albo może kuchnia. Tu zejście w dół. Nie wiem, co to za pomieszczenie było, ale być może jakieś bojlery. Coś takiego mogło tutaj być. Dziwnie to wygląda. Tu mamy kolejne pomieszczenie. One są dosyć do siebie podobne. Tu kolejne. I następne. Następne. Kolejne. O, tutaj tapety już podpadały. Obiekt dosyć zawilgocony. Przejdę do kolejnego miejsca. Stąd taki przeciąg po prostu był. Stąd to się tak unosiło, ten wiatr. O, a tam nawet podpisany jest wywietrznik. Postaram się tak, żeby nie świecić, a jednocześnie, żeby wam pokazać ten napis z ulicy. O, zobaczcie. Wywietrznik, czyli żołnierze mogli tylko to otwierać. Pewnie na rozkaz. Tam mamy jakąś drogę. Tu też jest podpisany wywietrznik. Czyli tylko to można było otworzyć. Długie korytarze. Praktycznie w każdym pokoju są te wywietrzniki zaznaczone, że wywietrznik. Olu, idziemy na górę. Tak, może one do czegoś innego służyły, czy coś. Ciężko stwierdzić. Tu jakieś pomieszczenie pod schodami. Zawsze człowiek się boi tak wejść tutaj do takiego miejsca, bo nigdy nie wiadomo, co cię spotka tutaj. A tu mamy takie luksfery. Dobra, ale my sobie pójdziemy do góry. Cała ściana praktycznie z luksferów. Ale to wygląda. Zobaczcie te schody. One miały kiedyś jakieś takie wzory. I mnóstwo luksferów.
tutaj z buta potraktowane drzwi. Kolejne korytarze i przeciąg. Odpadająca farba. Wygląda tak, jakby tutaj na tej ścianie były poprzykręcane takie boazerie. Wszędzie te niby kafelki. Już bardzo przeciekający dach. Tu kolejne pomieszczenie. Wykafelkowane. A! Tutaj były po prostu szalety. Ubikacje. Bardzo zniszczone pomieszczenie. Zobaczcie, jak ten dach przecieka. Wszystko zawilgocone. No ale też nie ma co się dziwić. Tutaj jakieś prysznice mogły nawet być. Nawet tutaj jest jeden prysznic. Jakieś umywalki pewnie były. Tutaj te szyby były całe na niebiesko zamalowane, żeby nie było widać ludzi, którzy tutaj się myją. I tam bezpośrednio na dach jakiś wywiew był. Wejdę tutaj i sprawdzę. Tak, to prowadzi bezpośrednio na dach. Ta dziura. Więc jak jest deszcz, to musi po prostu tutaj lecieć mocno. Zresztą widać, że na ziemi jest pełno tych takich kropek po deszczu. Pójdę w tamtym kierunku. Słyszę już tam Ole. Wszędzie te drzwi takie. Tutaj kolejne rzeczy. Pomieszczenia tak naprawdę bliźniaczo podobne. Pewnie to była forma jakichś sal, może jakichś biur, w których... Aha. I powiem Ci, że wiesz co, bliźniaczo podobne, tylko tu jest lepiej zachowane, jest po drugiej stronie. A tutaj jest palarnia. Tu widocznie była palarnia. Jak myślisz? I tu został taki napis. Palarnia. I zobacz. Widok z okna, naokoło las. Powiem Wam, że nie jest łatwo tutaj tak dojść po prostu, ponieważ naokoło jest jeszcze płot z drutem kolczastym. I gdzieniegdzie tam można się przedostać oczywiście, ale nie jest to takie oczywiste. Tu ta sama sytuacja. Dziury bezpośrednio na dach. Jakiś jeden prysznic. Kabina pewnie tutaj była. I umywalki. Myślę, że ta jednostka była małą jednostką. Zobaczcie te korytarze. Poczujcie klimat, jaki tutaj musiał panować. Gdzie z poszczególnych sal wychodzili żołnierze na zbiórkę przed swoją salą. I Bóg wie, co tu musieli robić. Gdzie akurat w tamtych czasach, kiedy ta jednostka działała, prężnie również działał pruski dryl, czyli ćwiczenie żołnierza, w szczególności kocenie młodych żołnierzy do granic wytrzymałości. Nie każdy potrafił to wytrzymać. A tam, patrzcie, znowu jest wywietrznik. Pewnie na rozkaz można było go otworzyć. Tu kolejna sala. Może one były wypełnione po prostu łóżkami. Tak mi się wydaje. I tutaj wejście na dach. I kolejne pomieszczenie. Na zewnątrz zaczął padać taki mały śnieżek. Kiedyś wojsko trwało 2 lata. Albo 2,5 roku, jakoś tak. Więc i zimy
z żołnierzy musieli tu spędzić. Na dach nie będę wchodził, to już od razu wam mówię, ponieważ jest zimno i nie mam po prostu specjalnie ochoty. O, tutaj nawet drzewo wyrosło. Jeszcze raz spójrzcie na ten korytarz. To jest piętrowy budynek, albo jeżeli patrząc na amerykańskie liczenie, to jest to dwupiętrowy budynek. Po naszemu parter i piętro. Myślę, że tutaj były sale po prostu z żołnierzami, w których po kilka osób mieszkali żołnierze na czas odbycia, chciałem powiedzieć kary, ale nie, odbycia po prostu służby wojskowej. Karę pewnie spędzali w jakimś karcerze. Zobaczcie, tam sarny biegną w tym lesie. Dlatego taki hałas był. Widzicie? Mnóstwo saren. Przez chwilę się przestraszyłem, że to ludzie, ale z drugiej strony ludzie tak szybko by nie biegali. Może nas usłyszało i się wystraszyły. Ale mnóstwo, całe stado saren. A tam widać drogę. Pora wyjść stąd. Ale te luksfery robią wrażenie. Mimo takiej dużej skali zniszczeń, jednostka robi wrażenie. Jest klasyczną jednostką wojskową z czasów PRL. Tam była kantyna. Nie wiem, co to znaczy. Do PKI. Jak ktoś był w wojsku, to może wie. Ja nie byłem. Udało mi się jakoś wybrnąć z tego obronną ręką. A to studia, a to jakieś dziwne podchody. Ale zobaczcie, jak tam to wygląda. Ale klimat. I te drzwi pancerne. Samo wejście na tą klatkę wygląda okropnie, powiem ci. Okropnie. Zobaczcie jeszcze tutaj, jak wygląda to wszystko z zewnątrz. Budynek wygląda jak stara szkoła. Nieprzyjemny. Idę sobie tędy jeszcze. Samochody jadą. My pójdziemy jeszcze w tamtym kierunku. Widać, że tutaj droga jest taka asfaltowa. Kiedyś była. Zobaczcie, jak to stąd wygląda. O kurde. Powiem wam nic ciekawego. Nieprzyjemne miejsce. Nie rozumiem tylko, czemu na tych wietrznikach jest napisane, że to jest wywietrznik. Naprawdę dziwna sprawa. Tam jakieś elementy wyburzone, jak widzicie. Jakieś słupy. Mnóstwo zwierząt tutaj jest. Tu jest taki większy plac, jakby manewrowy. Tam Ola idzie. Naokoło tej jednostki mamy drut kolczasty. Tutaj jakieś drzewa. Dalej idziemy. Jestem ciekaw, w którym momencie ona się kończy. Tam jakieś zburzone elementy. Tutaj te drzewa to są samosiejki. O! Tam jeszcze jest jakiś dom. Jakiś element. O! Zając. Widzieliście? Mnóstwo zwierząt tutaj jest.
Mnóstwo. Mam nadzieję, że udało się uchwycić zająca. Tutaj widać, że dziki urzędują. Tutaj mnóstwo jakichś zabudowań, ale zniszczonych. Pewnie należało to wszystko do jednostki. Nie wiem, gdzie Ola jest. Nie lubię, jak mi tak znika. O, tutaj już mamy koniec. Już mamy koniec tej jednostki. Nawet druta kolczastego tutaj nie ma. Przejdę sobie tutaj, żeby wam pokazać ten płot. O, nareszcie idzie. Zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Powiem wam, że wojsko to powinno być tylko zawodowe. Ewentualnie jakieś szkolenia z przysposobienia, jakieś obronne, coś takiego. I oczywiście jak ktoś chce, to jak najbardziej. Ale tak, uważam, że to jest zmarnowanie czasu i potencjału tych ludzi, którzy mogliby zupełnie coś innego robić. Zobaczcie, tutaj zrzucony jest ten drut kolczasty. Postaram się przejść go tutaj i już jesteśmy poza jednostką. Aczkolwiek jak znając życie, to tutaj ta część też należała do wojska, bo jak spojrzycie, to jest dosyć duża przerwa między tutaj tym płotem, więc mógł być tutaj wyjazd też do lasu. Może jakieś elementy poligonu. Wiesz co, na pewno to było coś należące do jednostki wojskowej, to na 100%, nie? Tak myślę, tak to przynajmniej wygląda. Myślę, że możemy zrobić tak, że pójdziemy tam pójdziemy wzdłuż tej jednostki i wyjdziemy na ulicę tam. Dobra. Tak, żeby już nie wracać tamtędy po prostu, wiesz? Tym bardziej, że tu są pewne elementy. No, mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś miny albo jakiegoś niewypału. Przyjrzymy się jeszcze tutaj tej ruinie rozwalonej. O, zobaczcie, właśnie tak wyglądał ten płot. Zasieki. Nie wiem, czy mocne, nie znam się na tym. Może inaczej to wyglądało jak w czasach świetności. Myślę, że na tym można było się nawet wspiąć. Nie jest to taki płot jak to w obozach koncentracyjnych. Widzimy na filmach. Idziemy naokoło z tej strony. No tak, musiało to tak być. Tylko ze starości po prostu się zniszczyło. Wiesz? Tak, drzewo się zawaliło. Aha, tak. Musiało tak być. Uderzyło w to po prostu, no i tak nawet ktoś tam próbował wyciąć to, nie? Ale powiem Ci, że klimat się taki zrobił, że ta miejscowość nabiera znaczenia ta nazwa. Zimna wódka. Jest tu chłodno, naprawdę. Zimna na pewno. Wódki... Zostawił na zewnątrz, to byłaby zimna. No, na pewno. A znając życie, to w tamtych czasach, ale i w tych, z tego co słyszałem od tych, którzy byli w wojsku, to jednak w wojsku się za kołnierz nie wylewa. Bo cóż tam robić, jak nie ma wojny? Do południa... Znajdą Ci robotę. Znajdą. Do południa Cię jakoś będą tresować jak małpę z karabinem. A potem co robić? No to jest rozrywka. Tak patrzę na te śmieci i to musiał być bardzo duży obiekt. Bardzo podobne rozwiązania, nawet kafelki tam widać jak w tym obiekcie, w którym byliśmy przed chwilą.
O, i tu znowu widać za drzew tą jednostkę wojskową. Strasznie niemiłe miejsce. Jeżeli ktoś był w tej jednostce i ma wspomnienia, można coś tam wspomnieć. Ale słuchajcie, powolutku będziemy już zmierzać do końca tej naszej eksploracji. Chciałem Wam pokazać tylko to miejsce. Tutaj też jest przejście. Tędy też można by było przejść. Powiem Wam, na początku czułem się tam dziwnie, tak. Nie potrafiłem się wstrzelić. Może dlatego, że dzisiaj mieliśmy taką dziwną, można powiedzieć, przygodę, że tak, no, musiałem Pana skłamać. Bo mieliśmy fajny taki domek na oku. No, chcieliśmy tam coś ponagrywać, coś jak to zwykle, ale Pan kulturalnie na nas zagwizdał jak na psa. No ale poszedłem, myślałem, że się uda jakoś tam coś dogadać z nim. Ale powiedziałem, że szukamy domu, żeby kupić. No to dobrze, że skłamałem, bo zaczął mówić o ludziach, którzy przychodzą do tego domu robić sobie zdjęcia. Więc już widziałem, że nie jest skory, żeby... No sąsiad daleko mieszkał. Ola miała rację. Może trzeba było jakoś inaczej wejść. No ale fajna rzecz, bo dowiedzieliśmy się, że na słupie koło tego domu jest kamera. I to taka nowa, normalnie nie fejkowa, tylko normalna kamera, która działała po prostu. Więc no tak to czasami jest lepiej skłamać. Dzieci, nie słuchajcie tego, ale lepiej kłamać czasami, żeby nie robić niepotrzebnych jazd. A tu już Oleńka jest z tej strony. Pełno żołędzi. Mnie się już but rozwiązał. I wiecie co? Będziemy się żegnać. Co, skarbie? No. Zimno ci, co? Nie, teraz jak się przeszłam, to Tak? się grzałam. A dobrze się czujesz? No, No to dobrze. jak wyglądam? Nie. To trzymajcie się. Do zobaczenia. Nie przychodźcie tu, Co? tu nie jest fajnie. Tu? No, Tu nie było fajnie. Czujesz tutaj? No nie, no po prostu to wygląda strasznie. Co za chwilę jeszcze wam pokażemy. taka nieduża jednostka, taki oddział po prostu. Oddział, no. Ale strasznie nieprzyjemny. Tam czuć, że tam nie było fajnie w ogóle. W ogóle fajnie. Dobrze, że nie wchodziłem na dach. Ten dach, chcę być z niego
Nic, drzewa. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Machałaś, nie było Ci widać. Machałam. Cześć.